The ceremony will take place in Polish, but will have interpretation into English. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydent, Szanowni Państwo Prezydenci, dostojni goście. Distinguished Mr. President, distinguished Madam President, distinguished Messrs. Presidents, honorable guests. Teraz nastąpi ceremonia wręczenia Najwyższego Orderu Rzeczypospolitej Polskiej. Now we will witness a ceremony of awarding the highest order of the Republic of Poland. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Ladies and gentlemen, pursuant to Article 138 of the Constitution of the Republic of Poland and the Act on Orders and Decorations, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy following the decision of the President of the Republic of Poland, Mr. Andrzej Duda, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej za rozwijanie polsko-chorwackiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, in acknowledgement of the outstanding merits rendered for the Republic of Poland for the development of Polish-Croatian cooperation in the field of energy security, odznaczona została Orderem Orła Białego pani Kolinda Grabar Kitarović. The Order of the White Eagle is hereby presented to Mrs. Kolinda Grabar Kitarović. Uprzejmie proszę pana prezydenta Andrzeja Dudę o zabranie głosu. Mr. President, you are kindly requested to take the floor. Wielce szanowna pani prezydent, wielce szanowni panowie prezydenci, obecni i byli, wielce szanowni państwo, wszyscy dostojni zgromadzeni goście. Distinguished Madam President, distinguished presidents, both former and incumbent, distinguished ladies and gentlemen, all guests. Szanowny panie premierze, wielce szanowny panie ministrze. Distinguished Mr. Prime Minister, honorable minister. Wszyscy wielce szanowni państwo, przedstawiciele banków i firm regionu Trójmorza, wszyscy drodzy przyjaciele. Ladies and gentlemen, distinguished representatives of banks and companies of the Three Seas region, dear friends. Jestem bardzo wzruszony tą dzisiejszą ceremonią i faktem, że pani prezydent Kolindzie Grabar-Kitarović mogę wręczyć to polskie, najstarsze i najważniejsze, najwyższe odznaczenie. I am deeply moved with the ceremony today, during which I have the honor to present to Madam President this highest, oldest, most important, most privileged Polish distinction. Wręczamy ten order w Polsce za najważniejsze, absolutnie wybitne zasługi dla naszego kraju. In Poland, according to the tradition, we offer this order for the most important, absolutely eminent services rendered for our country. Order istnieje od ponad 300 lat i tak się stało przez nasze dzieje, że zawsze był związany tylko i wyłącznie z wolną, suwerenną i niepodległą Polską. The history of this order goes back more than 300 years, and actually it so happened throughout the history of Poland that it has been awarded in the times of a free, sovereign and independent Poland. Tak potoczyły się losy historii, że kiedy Polska była okupowana albo kiedy nie była w pełni wolna, ci, którzy Polskę okupowali albo ci, którzy ją w jakimś stopniu niewolili, rezygnowali z nadawania tego odznaczenia. So our history took such a peculiar turn that always in times when our country was occupied or always when our country was not fully free, the occupiers or those who enslaved our country somehow resigned from conferring this order. Mogę więc powiedzieć, że jest to także i odznaczenie absolutnie wolnej Polski, tej prawdziwej, tej, która ma wielkie ambicje i która chce się rozwijać i chce współżyć dobrze z innymi krajami.
So it is fair to say that this distinction is the distinction of a free Poland, of a truly free Poland, of Poland having true and big ambitions, Poland who wants to develop and who wants to coexist and cooperate with other countries. Mam dzisiaj tę wielką przyjemność, że mogę odznaczyć panią prezydent, która pełniła już swój rząd, kiedy ja zostałem prezydentem, daleko, daleko od Polski w Chorwacji. Today I have the pleasure to present this order to Madam President, who was already in her office when I came into my office in a far, far away country of Croatia. Polacy bardzo kochają Chorwację. Wielu Polaków wyjeżdża do Chorwacji za granicę. Wielu Polaków uwielbia to państwo, ale z panią prezydent zaraz po moim wyborze na urząd prezydenta spotkaliśmy się pierwszy raz. Nigdy wcześniej się nie widzieliśmy. Polish people love Croatia. Polish people are eager to travel to Croatia. I can say that my compatriots truly adore Croatia. However, I have never met Madam President before. It was only after I came into office that we met for the first time. Nigdy nie zapomnę tego pięknego wrześniowego dnia, kiedy spotkaliśmy się z panią prezydent w Krakowie i rozmawialiśmy po raz pierwszy. And I'm never going to forget that beautiful September day, the day when we met and talked for the first time in the city of Kraków. I wtedy właśnie po raz pierwszy pani prezydent powiedziała, że widzi taką potrzebę rozwinięcia współpracy międzynarodowej w naszej części Europy, dlatego że wie o tym, że my budujemy terminal LNG w Świnoujściu i wie o tym, że już jesteśmy na ukończeniu tego terminalu, a ona planuje, że na wyspie Krk Chorwacja będzie miała swój terminal gazowy, pływający też terminal LNG i że dla bezpieczeństwa energetycznego naszej części Europy dobrze byłoby połączyć te dwa gazoporty. And back then, when we met for the first time, Madam President told me that she could see this need to boost and to further the security cooperation in our part of Europe. She was referring to the LNG terminal that we were already about to finish in our city, Polish city of Świnoujście. And at the same time, Croatia had plans to establish its own floating terminal on the island of Krk. So Madam President said that in order to boost and to further the security, it would be a good idea to establish a connection between these two terminals. Mnie się ta idea ogromnie spodobała, ale pamiętam, zaproponowałem, żeby rozwinąć ją jeszcze o różne inne formy połączeń pomiędzy naszymi krajami, po prostu o komunikację, o drogi, o wszelkie formy połączenia, drogi, koleje, wszystko to, co jest potrzebne, żeby kraje dynamicznie się rozwijały, by jeszcze lepiej funkcjonowały, by zawiązywały się więzi międzyludzkie. And I have to say that I was really enthusiastic about that idea. However, I also floated another idea. In order to establish better communications between our countries, I thought that it would be advisable also to set up train connections, rail connections, transport connections, generally connectivity, something that would bring its contribution to a dynamic development of our region, something that would stimulate also better functioning of our countries and people-to-people relations. Pani prezydent błyskawicznie, pamiętam, wtedy poszła, jak to się mówi, za ciosem i zaraz, kiedy spotkaliśmy się dosłownie za kilka tygodni w Nowym Jorku w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, pani prezydent zorganizowała pierwszy szczyt Trójmorza, który odbył się w Nowym Jorku. And Madam President immediately followed up on my idea. So actually, just in a matter of couple of weeks, there was a United Nations General Assembly in New York. So Madam President organized the very first Three Seas Initiative session at New York at that time. W następnym roku pani prezydent zaprosiła nas do Dubrownika i tak inicjatywa coraz szerzej zataczała swoje kręgi, coraz więcej krajów, coraz więcej prezydentów decydowało się, aby brać w tym udział. And next year, Madam President organized the next summit in the city of Dubrovnik. And in this way, the initiative gained speed. It started to develop on a broader and broader scale, with more countries and more presidents joining. W 2017 roku do Warszawy na szczyt Trójmorza udało nam się razem z panią prezydent zaprosić prezydenta Stanów Zjednoczonych i to rzeczywiście był przełom. Then in 2017, we made concerted efforts together with Madam President, and at the next summit, which happened at Warsaw, the Three Seas Initiative Summit, we managed to invite the then President of the United States, which was a true breakthrough.
Prezydent Donald Trump przyjechał wtedy do Warszawy, uczestniczył w szczycie Trójmorza i jak to bywa w takich sytuacjach, właściwie oczy całego świata skierowały się na to spotkanie. President Donald Trump came to Warsaw at that time. He did participate in the Three Seas Summit, and as it is the case in such matters, the eyes of the whole world were watching Warsaw. Nie wiem, czy pani prezydent wie, ale politycy, ludzie między innymi ze Stanów Zjednoczonych, z różnych think tanków i politycy z administracji amerykańskiej mówią o pani prezydent, że pani jest matką Trójmorza. And I'm not sure, Madam President, whether you have heard about this. However, there are politicians and there are people broadly in the United States, representatives of think tanks and also U.S. administration representatives who are referring to you, Madam, as the mother of the Three Seas. Jest to absolutnie, niewątpliwie szczera prawda. And absolutely, without any doubt, this is true and nothing but the truth. I dzisiaj, kiedy rozmawialiśmy o Trójmorzu tutaj z panami prezydentami tak długo, nie trzeba było się wysilić, żeby pokazać, co to Trójmorze przyniosło przez te 7 lat naszej części Europy. And today, during our exchanges and conversations with presidents, which were quite lengthy ones, we raised the subject of the Three Seas Initiative. We didn't have to go to great lengths to show what we have been able to achieve over the period of the last 7 years within the framework of the Three Seas. Poczynając od rozpoczętych i toczących się w tej chwili inwestycji budowlanych i jeżeli chodzi o budowę dróg, i jeżeli chodzi o budowę kolei, poprzez wreszcie wzrastające z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo gazowe. What I can enumerate in this context is the construction works and investments which are going on, which are in the pipeline, road investments, investments in the railways system. We have also been seeing the increasing connectivity and increasing energy security in our part of Europe. Do działających już gazoportów na Kyrku i w Świnoujściu dołączają kolejne interkonektory, które łączą nasze kraje i które powodują, że niebezpieczeństwo szantażu gazowego, z jakim przecież spotkaliśmy się już w naszej części Europy, gwałtownie spada. We have got the LNG terminals on the island of Kirk. We have got the functioning LNG terminal in Świnoujście. Plus, we are establishing and opening more and more interconnections. This decreases the danger and the threat of gas blackmail, and significantly so. Let me also add that we already had to deal with and had to deal with such a gas blackmail in the past. Dzisiaj współpraca Trójmorza toczy się na poziomie prezydenckim, toczy się na poziomie rządowym, toczy się także na poziomie regionalnym, samorządowym. And today we can see the cooperation under the umbrella of the Three Seas Initiative taking place at the level of the presidents, at the level of the governments, and also at the regional level, at the level of local governments. Dzisiaj ludzie patrzą na efekty Trójmorza, które są zbawieniem dla regionów, chociażby w Polsce. Tak jak dzieje się to dzisiaj na Podkarpaciu, czy tak jak dzieje się to dzisiaj na Lubelszczyźnie, czy tak jak dzieje się to dzisiaj na Podlasiu w Polsce. People today are seeing the effects of the Three Seas Initiative, the blessings for the regions, such regions as the Podkarpacie, the Lublin, and other regions in Poland, the Podlasie region as well. Za kilka lat gotowa Via Carpatia połączy granicę litewską poprzez Polskę wschodnią aż do granicy słowackiej. In a couple of years' time, you will see the connection established thanks to Via Carpatia. This connection will start from Lithuania through Poland, the eastern border of Poland, down to Slovakia. I będzie akceleratorem nie tylko dla handlu pomiędzy naszymi krajami, nie tylko dla turystyki pomiędzy naszymi krajami, ale będzie także akceleratorem lokalnego i regionalnego rozwoju. And it is going to act as an accelerator, not only an accelerator for trade, not only an accelerator for tourism, but also an accelerator for the local development of our countries. Myślę, że mogę skończyć, bo oczywiście mogę długo jeszcze mówić o zasługach pani prezydent, ale powiem tak, nie byłoby tego, gdyby nie pani prezydent i ten Order Orła Białego jest za zasługi dla Rzeczypospolitej, dlatego że ta zasługa jest rzeczywiście wielka. I could speak at length about all the merits rendered by Madam President. However, I can say one thing briefly and in a nutshell. We wouldn't have this success without you, Madam President, because this order, the Order of the White Eagle, is presented exactly for the highest merits to the Republic of Poland, and yours is definitely a huge one. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, za kilka lat, pani prezydent wsiądzie do samochodu i wybierze się na taką wycieczkę turystyczną, spokojną, i pojedzie sobie z Chorwacji poprzez Budapeszt, poprzez Słowację, poprzez Polskę Wschodnią, od Rzeszowa
poprzez Lublin, aż obok Suwałk, koło Białegostoku, aż do granicy litewskiej i będzie mogła pani prezydent z satysfakcją spojrzeć, że ta wspaniała nowa droga powstała właśnie dzięki pani służbie nie tylko dla Chorwacji, dla Europy, dla krajów naszego regionu. And I do hope, Madam President, that soon, in a couple of years' time, you will be able to get into your car and go on this very peaceful and calm sightseeing tour, starting from Croatia, through Budapest, through Slovakia, through eastern Poland, the cities of Rzeszów and Lublin, the city of Suwałki, Białystok, and all the way up to Lithuania. And that you will be able to look out of the window of your car and look at this beautiful road and say, well, it is thanks to your service, not only for Croatia, but also for Europe and the entire region. A dzisiaj już pani prezydent może z satysfakcją pomyśleć sobie, no fajnie, moja praca, moja służba publiczna przyniosła jakieś rezultaty. Rosjanie zamknęli gaz, a Polacy się nie przejęli. And I think that today, Madam President, it is fair to say that, well, good, my work has provided very tangible results and my service has provided very tangible results because Russians have cut off their gas supplies to Poland and the Poles didn't make any big deal out of that. Wielce szanowna pani prezydent, droga Kolindo, z całego serca dziękujemy. Most distinguished Madam President, dear Kolinda, let me thank you from the bottom of my heart. Dziękuję panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią prezydent Kolindę Grabar Kitarović. Thank you, Mr. President. Over to you, Madam President. Mr. President, my dear friend Andrzej, Presidents, Mr. Prime Minister, dragi Andrzej, ministre, veleposlanice, distinguished guests, dear friends. Szanowny panie prezydencie, drogi Andrzeju, szanowni panowie prezydenci, szanowny panie premierze, szanowni państwo ministrowie, wszyscy szanowni państwo, drodzy goście, przyjaciele. It is an incredible moment for me, an incredible honor. I'm deeply moved to receive the highest Polish order, the Order of the White Eagle today. And I thank you so much, dear Andrzej, for bestowing it upon me. And I take it not only as something that credits my work towards Poland, but also the friendship and the relationship between the Croatian government, the Croatian leadership, and the Croatian people with the Polish people and with Poland. To jest dla mnie rzeczywiście niezwykły moment i także niezwykły honor i zaszczyt. Jestem naprawdę głęboko poruszona, że zostałam odznaczona tym najwyższym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Dziękuję ci, drogi Andrzeju, za to ogromne wyróżnienie. Przyjmuję to nie tylko jako dowód mojej wytężonej pracy na rzecz budowania naszego bezpieczeństwa, ale przyjmuję to również jako dowód przyjaźni. Przyjaźni, która rozwijana jest pomiędzy naszymi rządami, naszymi obywatelami, naszymi krajami. I'm also particularly honored, and I thank you, Andrzej, the Prime Minister of Croatia, and his team for being present today at this very emotional and very important time for me personally and for our country. Chciałabym również powiedzieć, że czuję się zaszczycona i chciałabym serdecznie podziękować za obecność pana premiera Chorwacji, Andrzeja, a także całego zespołu i jego współpracowników, że towarzyszą mi tutaj podczas tego niezwykle ważnego dnia i tej niezwykle emocjonującej dla mnie chwili. Poland and Croatia, even though geographically not so close together and not really neighbors, nevertheless share much of the same history together. So many personalities who connect the two countries and who have been working towards not just their common friendship, but for the promotion of the common values, both in the older times and in the most recent times. And one of, beginning with the Solidarność movement, but also one of the most respected Polish citizens, Polish person in Croatia, our dear Pope, Sveti Ivan Paweł II, John Paul II. He is revered by the Croatian people, and he will always remain a symbol of our independence, of our freedom, and the plight for our right to exist and to be part of the democratic family of nations.
Chciałabym powiedzieć, że chociaż Polska i Chorwacja są dość daleko od siebie położone, to jednak dzielą wiele wspólnej historii. Rzeczywiście jest to historia naznaczona różnymi osobowościami, wybitnymi osobami, które świadczą o naszej przyjaźni, które świadczą również o tym, że podpisujemy się pod tymi samymi wartościami. I mówię tutaj zarówno o tych dawniejszych czasach, jak i również o tej bardziej współczesnej historii. Chciałabym się odnieść przede wszystkim do ruchu Solidarność, ale również wspomnieć wyjątkową osobę polskiego papieża Jana Pawła II, który jest naprawdę czczony przez naród chorwacki, ponieważ jest on symbolem naszej niepodległości, naszej wolności, naszego prawa do istnienia i bycia częścią rodziny demokratycznych narodów. But more importantly, we share our common future together and the present moment. And the fact that we have to work together towards building that future. I always say never judge a person or a country or even a problem by its size. Croatia, when it comes to geographical size, ranks somewhere 124th, I think, in the world. But our ambition, our foreign policy has always gone well beyond those geographical borders or the geographical size. And our ambition was always to do a lot more, not just for Croatia, but for the common good. Because of our geopolitical position, we are quite often at the seat at the table when it comes to making history, sometimes against our own will, but most of the time by our own choice. Natomiast co jeszcze ważne, to to, że podzielamy wspólną przyszłość i myślę, że powinniśmy pracować również nad budowaniem tej wspólnej przyszłości. Zawsze powtarzam, że nie powinniśmy oceniać osób, ani nawet krajów, ani nawet problemów przez pryzmat ich powierzchowności. Jeżeli spojrzymy na Chorwację i na jej wielkość geograficzną, to zajmuje ona 120, a może nawet 124 miejsce, jeżeli chodzi o ranking światowy. Jednak nasze ambicje i nasza polityka wykraczają dalece poza geografię. Nasze ambicje są wielkie i chcemy pracować nie tylko dla dobra Chorwacji, ale także dla zapewnienia wspólnego dobra. Dlatego też, kiedy zasiadamy przy stole zawsze, kiedy dzieje się historia. Nieraz dzieje się to niezgodnie z naszą wolą, ale przeważnie dzieje się to za naszym własnym wyborem. In our 3 Cs initiative that we created all together, there are other countries who are the size or even smaller than Croatia. But again, the test of leadership is not the magnitude of your territory. It's the size of your heart, the size of your ideas, and the vision that you have. W tej inicjatywie Trójmorza, którą wspólnie tworzymy, zasiadają też inne kraje. Kraje, które są wielkości Chorwacji, a czasami nawet mniejsze od Chorwacji. Ale tak jak już powiedziałam, wielkości przywództwa nie mierzy się wielkością terytorium. Należy patrzeć na wielkość serca, na wielkość idei i wizji. History is more often than not the litmus test of leadership. It really depends on our vision, on our courage, on our ability to being able to go well beyond the limitations that we have, even the fears that we have, and step into the unknown space where you look not just at the present moment when you learn from history, but when you look towards the future and take brave and daring decisions, looking at what is ahead of us, at the geopolitical considerations, not just economic or political or any other considerations of a certain moment. Tak jak już powiedziałam, historia jest swoistego rodzaju testem, papierkiem lakmusowym wielkości naszego przywództwa. Dlatego też powinniśmy zawsze mieć wizję, powinniśmy zawsze mieć odwagę, powinniśmy zawsze wykraczać poza naszą wielkość geograficzną i powinniśmy przekraczać wszelkie obawy i wszelkie ograniczenia, które mogą nam towarzyszyć. Często powinniśmy wychodzić w taki trochę nieznany teren, próbować zmierzyć się z tym, co nas czeka, spojrzeć odważnie w przyszłość, podejmować ważne decyzje. I tak naprawdę nie kierować się tylko wymiarem ekonomicznym, wymiarem politycznym, ale odważnie patrzeć w przyszłość w kategoriach geopolitycznych. When we started the initiative back in 2015, our basic goal, our overarching goal was to create a better life for all of our people in all of our countries. We focused on 3 important pillars, on infrastructure, in transportation, in energy, and in digitalization.
And our aims was to provide for the cohesion of Europe, for the cohesion of our part, our Central Europe, which we even then called the backbone of European resilience, to achieve connectivity between our countries and with the rest of Europe, and to boost competitiveness of our economies. W 2015 roku naszym głównym, nadrzędnym celem, który chcieliśmy osiągnąć, była poprawa jakości życia ludzi w naszych krajach. Oparliśmy się na 3 podstawowych filarach. Chcieliśmy budować połączenia transportowe, energetyczne, ale również połączenia cyfrowe. Naszym celem było budowanie spójności w Europie, a w szczególności w naszej części Europy, czyli w Europie Środkowej. Już wtedy twierdziliśmy, że Europa Środkowa jest takim swoistym kręgosłupem budowania odporności. Chcieliśmy budować połączenia pomiędzy naszymi krajami, ale także pomiędzy naszym regionem Europy. Chcieliśmy też zwiększać konkurencyjność naszej części Europy w porównaniu z innymi krajami. In the aftermath of the brutal Russian aggression against Ukraine, it is evident how important this initiative is. And I would like to take this opportunity to thank everyone who has contributed to its development so far. I believe that we have laid excellent foundation to carry out specific projects, and that in the meantime we have saved so much time in creating a platform in order to really boost the resilience not just of our space of Central Europe, but the whole of the European continent. Po brutalnej agresji Rosji na Ukrainę widzimy, jak ważna okazała się nasza inicjatywa. Dlatego chciałabym skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim tym osobom, które wniosły swój wkład, które położyły doskonały fundament, na którym możemy budować projekty w ramach inicjatywy Trójmorza. Poświęciliśmy też czas, żeby stworzyć właśnie taką platformę, która zwiększa naszą odporność. Zwiększa odporność nie tylko naszego regionu Europy Środkowej, ale całego europejskiego kontynentu. As President Duda said, one of the initial ideas was to connect the LNG terminal, the future LNG terminal in Kirk, at the time future, with Świnoujście, with Klaipėda, to build reverse flow connectors and to connect the whole region to provide for independence and diversification of energy sources. Tak jak powiedział pan prezydent Duda, na początku chcieliśmy połączyć konektorem, ustanowić połączenia pomiędzy terminalami. Wówczas jeszcze przyszłym terminalem LNG na wyspie Kirk i mającym być niebawem ukończonym terminalem w Świnoujściu, a także terminalem w Klaipėdzie. Chcieliśmy zapewnić rewers na naszych interkonektorach. Chcieliśmy zapewnić sobie w ten sposób niezależność, a także dywersyfikację dostaw. And I'd like to take this opportunity to thank and to commend our Prime Minister, Andrzej Plenković, and his government for having realized the project of the LNG terminal in Krk, which had been on hold for different reasons for years and years before that. And I must say that in my conversations with President Putin, the issue where we disagreed and argued most was, as a matter of fact, not the enlargement of NATO, but it was the LNG terminal in Krk and Croatia's future diversification of energy. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować premierowi Chorwacji, panu Andrzejowi Plenkoviczowi, a także jego rządowi za to, że zrealizowali projekt pływającego terminala na wyspie Kirk, który przedtem z różnych powodów niestety był wstrzymany. Chciałabym też powiedzieć, że podczas moich rozmów z prezydentem Putinem to punktem takim spornym, największym punktem spornym nie było wcale rozszerzenie NATO, tylko właśnie budowa terminalu na wyspie Kirk, a także dywersyfikacja źródeł energii przez Chorwację. And in closing, I would like to use this opportunity to thank from the bottom of my heart on behalf of all of us from Croatia and around the world, to thank the Polish people, the Polish government and Poland for the incredible support to Ukraine, to Ukrainian refugees in Poland. I was in Poland just weeks ago to see what we can do in order to assist in all of that. And I will repeat what I said back then. You have opened your homes, you have opened your hearts, and you truly have a big heart.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować z głębi serca za to Polakom, rządowi polskiemu, obywatelom polskim, w ogóle Polsce, za wsparcie, którego udziela Ukrainie, którego udziela również uchodźcom z Ukrainy. Ja sama odwiedziłam Polskę kilka tygodni temu. Chciałam zastanowić się, w jaki sposób Chorwacja mogłaby pomóc, jak ja mogłabym pomóc uchodźcom. Polacy rzeczywiście otworzyli swoje domy, otworzyli swoje serca, przyjmując do nich uchodźców i rzeczywiście Polska ma ogromne serce. Again, thank you so much for this incredible honor, dear Andrzej. And please know that I personally and Croatia will be the friend of Poland and the Polish people forever, eternally. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten ogromny zaszczyt, drogi Andrzeju. Chciałabym osobiście powiedzieć, że Chorwacja zawsze będzie przyjacielem Polski, przyjacielem Polaków. Po prostu na zawsze, wiecznie.